Cześć, witam was w filmie, w którym chciałbym wam pokazać moją drukarkę 3D, którą ostatnio kupiłem. Jeśli oglądaliście live'y i śledziliście mojego Facebooka, to pewnie wiecie, że mam drukarkę 3D. A jeśli nie, to pewnie nie wiecie, ale ostatnio, mniej więcej 2-3 tygodnie temu kupiłem drukarkę 3D. I dzisiaj chciałbym powiedzieć wam mniej więcej, jak mi się z nią drukuje, jak mi się z nią pracuje, jakie miałem problemy, co w niej zmieniałem, ulepszałem, bo są chyba osoby, które mnie oglądają i albo mają tą drukarkę, albo chcą sobie kupić. Na pewno jedna osoba ostatnio do mnie pisała na Facebooku, że kupiła właśnie sobie tą drukarkę i miała kilka pytań. Więc w tym filmie chciałbym wam pokazać i podzielić się z wami moją opinią na temat tej drukarki. I jest to drukarka 3D Anet A8, którą kupiłem z AliExpressu, ale z magazynów z Niemiec. I czemu kupowałem z magazynów z Niemiec? Kupiłem ją z Niemiec, dlatego żeby nie było żadnego cła ani podatków. Jakbym kupował z Chin, to ona by szła kurierem, no i najprawdopodobniej trafiłaby na służbę celną, która by nałożyła na to jakiś tam podatek, cło, więc musiałbym płacić dużo więcej niż za to, którą kupiłem z Niemiec. No i z Niemiec przyszła dużo szybciej, bo mniej więcej chyba w tydzień przyszła mi drukarka. Kupiłem ją za 850 zł i jest to wersja właśnie A8, bo jest też wersja A6 podobna do tej, ale to nie jest to samo. I jest to wersja bez czujnika odległości od stołu, który służy do automatycznego poziomowania stołu. Jest to wersja, jak to jest opisywane na AliExpressie, normal, czyli ta zwykła. I czujnik ten poziomowania stołu służy do tego, aby nie trzeba było samemu poziomować, tylko czujnik sobie pobiera odległość od stołu jakoś tam w różnych miejscach i wprowadza to podczas wydruku. I nawet jak stół mamy niewypoziomowany, to może nam się dobrze wszystko drukować. A tak stół musi być ręcznie poziomowany. I jeśli ktoś może nie ma drukarki, no to stół właśnie musi być idealnie w poziomie względem głowicy, żeby wydruk oczywiście był poprawnie nakładany. Jest to drukarka, która drukuje w technologii FDM, czyli technologia działająca w ten sposób, że filament, w tym przypadku plastik, czyli tworzywo sztuczne, jest nakładane warstwa po warstwie i działa to w ten sposób, że w głowicy jest ono rozpuszczane i rozpuszczone jest nakładane na wydruk, warstwa po warstwie, zastyga sobie, zasycha i są wydruki po prostu z niej stworzone. Więc tak, teraz pokażę może przykładowe wydruki, jakie mi wychodziły na tej drukarce. Więc najprawdopodobniej jednymi z pierwszych wydruków, jakie wydrukowałem na tej drukarce, to są te dwie czarne kostki kalibracyjne. Nie jestem pewien, czy to są właśnie pierwsze wydruki, ponieważ nie oznaczałem ich w żaden sposób, ale wydaje mi się, że to są jedne z pierwszych wydruków i moim zdaniem one wyszły naprawdę dość ładnie jak na pierwszy wydruk. Są tu oczywiście litery z osiami, to jest Z, X i oś Y i tu jest Y. Wyszły dość ładnie, oczywiście są pewne niedorobienia na tych kostkach, ale reszta wydruków wychodziła mi już niektóre lepiej, niektóre gorzej, ale ogólnie wszystkie wychodziły mi dość dobrze. A tutaj mój pierwszy wydruk ze szczegółami, czyli głowa, medalion Wiedźmina. Jest to wydruk, który ma dość sporo małych szczegółów i wyszedł naprawdę, moim zdaniem, bardzo, bardzo ładnie. I dość mi się on podoba, bo wyszedł naprawdę ładnie, drukowany na warstwie 0,1 mm, czyli takiej dość małej. I tutaj wersja biała, która wyszła trochę gorzej przez to, że biały filament, który kupiłem, zauważyłem, że jest trochę gorszej jakości od pomarańczowego, ale jest on też dość dobry. Tylko też tu kamera nie chce ostrości złapać. O. Wyszedł trochę gorzej, ale też jest dość ładny. A tutaj dwa klucze, które były mi potrzebne do śrubek w drukarce. Jeden M3, drugi M5, które sobie wydrukowałem, no i w sumie swoją rolę spełniają. Mam dość sporo tych różnych wydruków, ale większość jest z ich testowych, takich, które testowałem, różne ustawienia i myślę, że nie będę ich pokazywał
bo nie ma sensu. Z tego, co jeszcze ciekawszego tutaj mam, to nadmuch, który drukowałem, zakładany na wentylator w drukarce, ale jakoś nie spełniał swojej roli. Sam nie wiem czemu. Po prostu najlepiej moim zdaniem wychodzą wydruki z tym podstawowym nadmuchem, czyli tym białym, który jest tam założony na drukarce i był dołączony razem z drukarką. Jakoś najlepiej mi się z nim drukuje. No i co ja tu jeszcze mam? To na przykład taki stateczek, który jest opisany w sumie, bo mam te ustawienia, na których drukowałem, zapisane. Ale dość popularny wydruk testowy i wszyscy tak naprawdę go drukują. Tak samo w sumie jak ten medalion Wiedźmina. Też sporo osób go drukuje. No to taki stateczek w jednych miejscach wyszedł trochę lepiej, w drugich trochę gorzej. Ale też nie jest zły. Tutaj zmieniałem podczas druku ciągle nawiew. I to można zobaczyć też. W jednym miejscu jest więcej procent nawiewu, a w drugim trochę mniej, więcej i tak dalej, więc te różnice też są tutaj zauważalne. No ale ogólnie wyszedł też nie najgorzej. Tutaj jeszcze jeden bardzo fajny wydruk, czyli czaszka z dziurami w środku. Wyszła bardzo, bardzo ładnie, chociaż niektóre te mniejsze dziury tutaj także powinny być przerwy. Niestety ich nie ma, zalały się, bo były zbyt małe, żeby drukarka wydrukowała dziury w środku, ale też wydruk bardzo ładny. Oczywiście pusto w środku. Podstawa wyszła trochę gorzej, ale też naprawdę ta czaszka jest też bardzo, bardzo ładna. Ostatnio, jak mogliście też widzieć na Facebooku, drukowałem sobie mini statyw. Niestety nie działa on tak, jak powinien. I tak, tutaj kulka i ten uchwyt działa dość dobrze. Śruba też jest drukowana, czyli to jest śruba na wkręcenie kamery. Niestety nogi podstawowo miały 15 cm. Ja potrzebowałem większe i zwiększyłem jeden wymiar, tak jakby wysokość wydruku, prawie dwukrotnie, a reszty nie zmieniając. I wydawałoby się, że wszystko jest dobrze, ale niestety tutaj są zawiasy. To ogólnie pracuję na zawiasach i okazało się, tego nie przewidziałem, że zawiasy, jak były okrągłe, to zwiększając ten jeden wymiar zrobiły się jajowate, a nie okrągłe. Co spowodowało to, że gdy odchylimy bardziej nóżkę, to ona się złamie. I właśnie raz mi się w jednym miejscu, tutaj któraś z tych nóżek złamała i jedna jest sklejona, ale jakoś działa. Niedługo na live będziemy projektować nie nóżki, tylko taką podstawę na tą kulę, żebym mógł stawiać sobie kamerę. A to wszystko po to, żebym kamerę mógł sobie stawiać przy drukarce, jak robię live, żeby był podgląd na drukarkę. W ten sposób chcę to rozwiązać. No i kolejne testowe wydruki, czyli wieża temperatur. Testowałem, jak dany filament drukuje się na różnych temperaturach. Tutaj właśnie macie napisy różne temperatury od 190 do 220 stopni. No i sobie porównywałem, jak wyszedł dany segment na danej temperaturze. No i w sumie więcej myślę, że nie ma co pokazywać, bo wszystkie wydruki, tak jak mówię, które tutaj mam jeszcze, są wydrukami testowymi. Jak powiedzmy takie testy retrakcji, tutaj przykładowo wziąłem dużo takich wydruków, mam testów retrakcji, a to dlatego, że z retrakcją miałem duży problem, ale powiem to w dalszej części filmu. Teraz chciałbym wam opisać zmiany i modyfikacje, jakie robiłem w mojej drukarce. I pierwszą, chyba najważniejszą zmianą, jaką robiłem, to zmiana mocowania stołu. Podstawowo stół był zamocowany tak, że tutaj była ta nakrętka, w podstawie stołu był gwint i tutaj była śruba wkręcana w ten gwint, a pomiędzy stołem grzewczym a podstawą była sprężyna. I to niestety nie działało zbyt dobrze, bo praktycznie po każdym wydruku stół był w trochę innej pozycji i musiałem go od nowa poziomować. Dlatego poszukałem w internecie, jak można to zmienić i zrobiłem w ten sposób, że tutaj rozwierciłem gwint, w podstawie rozwierciłem gwint, żeby nie trzymała się śruba. No i jest tu także nakrętka, ale zamiast sprężyny dałem nakrętkę i trzyma się to dużo lepiej, już stół nie przestawia się, chociaż co jakiś czas też trzeba go poziomować, ale na pewno nie co każdy wydruk, tylko co tydzień na przykład, albo nawet więcej. Chociaż tą zmianę mam dopiero właśnie od chyba tygodnia, więc też
Nie miałem za bardzo jak podstawować, ale już wiem, że na pewno działa to dużo lepiej niż podstawowe mocowanie stołu. No i oczywiście z każdą śrubą jest tak samo. I wydrukowałem właśnie do nakrętek takie, nie wiem jak to się nazywało, budowy, żeby bez narzędzi dało się przykręcać. One jeszcze tego nie widać, ale na górze z siebie są podzielone na 5 części i te części jeszcze mają takie paski, żeby można było po prostu lepiej te nakrętki przesuwać o powiedzmy 1/5, tak? I każdą nakrętkę tak przesunąć, żeby łatwiej po prostu się to ogarnęło. Kolejna rzecz to element do naciągania pasków od stołu. Wydrukowałem coś takiego tak naprawdę dla ułatwienia pracy. Te paski czasami potrafią się rozciągać, a podstawowe mocowanie było takie, że prawie nie dało się tego naciągnąć, a tak wydrukowałem coś takiego i tą śrubą możemy regulować naciągnięcie tutaj tego paska od stołu. Kolejną rzeczą jest obudowa na elektronikę. Wydrukowałem sobie obudowę na elektronikę, czyli na sterownik plus 1 MOSFET. Może ją nawet zdejmę, żeby pokazać wam jak to wygląda w środku. O, taka obudowa na sterownik do drukarki i 1 MOSFET. I MOSFET jest po to, aby stół grzewczy nie był podłączony bezpośrednio do sterownika, bo czytałem, że niektórym osobom paliły się złącza od zasilania lub od stołu grzewczego, ponieważ on ciągnie dość dużo prądu. On chyba, z tego co pamiętam, ciągnie około chyba 100 watów nawet podczas rozgrzewania może ciągnąć i to jest dość duży prąd i aby nie płynął on przez sterownik, tylko przez oddzielny MOSFET, to właśnie wydrukowałem coś takiego i właśnie na górze jest sterownik i wszystkie silniki, wentylatory, czujniki kręcowe, wszystko jest podłączone, a stół jest oddzielnie podłączony do MOSFET-u, a tylko mały kabelek do kontrolowania jest z MOSFET-u do sterownika. Więc taka obudowa, żeby to wszystko lepiej się układało, też jest wydrukowana. No i spełnia swoją rolę. Tylko tyle, że miałem dość duże problemy z wydrukowaniem tej obudowy. Jak widzicie tutaj są urwane kilka tych, bo one są bardzo, bardzo słabe. Po pierwsze cienkie, a po drugie źle się wydrukowały i nie są one aż tak trwałe, jak powinny być. Więc to mi się źle wydrukowało. Kolejną rzeczą, jaką drukowałem, to jest ten mały przycisk na śrubkę do ekstrudera. Normalnie jest tu taka śrubka, która jest dość ciężka do wciśnięcia, a przy wymianie filamentu trzeba ją wcisnąć, wyjąć filament i wsadzić nowy do dziurki, która jest tutaj, nie widać jej, ale tutaj jest. I żeby łatwiej się ją naciskało, po prostu to wydrukowałem taki guzik mały. I też on wyszedł dość w sumie dobrze. To jest taki najlepszy, trochę ich drukowałem, bo wszystkie trochę źle wychodziły. Ale ten wydrukował się dość ładnie. Kolejną rzeczą, jaką drukowałem, to są te dwie podpory tutaj, żeby rama była stabilniejsza. One są nasuwane i na to, i jeszcze tutaj dodatkowo przykręcane, żeby rama była stabilniejsza. I po drugie jeszcze na śrubę od osi Z, takie małe nakładki, żeby śruba aż tak się nie ruszała, bo dość mocno ona się ruszała i żeby były stabilniejsze, to takie małe nakładki. Tutaj taki mały uchwyt na filament, żeby on się nigdzie nie plątał, tylko przychodził przez tą dziurkę i szedł sobie na dół do ekstrudera. I z drugiej strony i ta nakładka na śrubę i ten wspornik tak samo. I na górze jeszcze uchwyt na drukarkę na filament, czyli 2 ramiona i śruby. I jeszcze 2 sztuki takie drukowałem, czyli te nakładki na szpulę od filamentu, żeby lepiej się obracała. Obraca się bez żadnego oporu, a gdyby tego nie było, to ona by była na tej śrubie i by stawiała dość duży opór podczas obrotu. A żeby ułatwić drukarce pobieranie filamentu, to właśnie takie coś wydrukowałem. I jeszcze jedna rzecz, która jest warta pokazania, to, że wgrałem inny soft do całej drukarki. Nie ten podstawowy, który jest z drukarką, tylko wgrałem soft Skynet 3D, czyli soft na bazie Marlina, ale przerobiony specjalnie pod drukarkę Anet A8. Nie mam jak pokazać wam, jak wygląda
podstawowy soft do tej drukarki, ale ten wydaje mi się, że jest trochę lepszy. Myślę, że bardziej pod względem tylko tego, jak się go używa. Mamy język polski, w sumie no nie jest mi on potrzebny, po angielsku też bym ogarnął. No ale mamy największą zaletą tego to jest to, że możemy go dowolnie modyfikować. Możemy zmienić w nim tak naprawdę wszystko, a w podstawowym softie nie. Nie chodzi mi tylko o te ustawienia, które tutaj są, bo to są ustawienia podstawowe. A gdy podczas wgrywania softu, bo ogólnie sterownik jest na bazie Arduino, on jest na Atmedze i sterownik wgrywamy przez Arduino IDE, więc tam mamy kody całego sterownika. No i jest plik konfiguracyjny, w którym możemy bardzo dużo rzeczy zmieniać. A w tym podstawowym softie chyba to tak nie działa, chociaż nie wiem jak to tam jest. Ale no, więc zmieniłem właśnie soft na Skynet 3D. Tak w sumie niektórzy pisali, że działa on lepiej będzie drukował, ale ja różnicy w jakości wydruku nie zauważyłem. No tylko tyle, że inaczej on wygląda i jest chyba trochę lepszy w obsłudze. Bardziej mi się on po prostu podoba. No i jeszcze o czym zapomniałem wcześniej wspomnieć, to o tym, że mam szkło. Na stole grzanym mam szkło. Niestety pole robocze drukarki to 22 na 22 na 24 cm, a szkło mam tylko 20 na 20 cm, więc trochę mniejsze od stołu. A na szkle mam podkładkę BuildTag. Tutaj jest logo BuildTag. Jest to podkładka po to, żeby po prostu wydruk się lepiej przyklejał do stołu podczas drukowania. Mimo, że mam drukarkę tylko 3 tygodnie, chyba to już ją dość mocno zniszczyłem, bo na środku są widoczne dziury po skrobaniu wydruków, bo naprawdę to się czasami dość mocno przykleja i później ciężko jest odkleić ten wydruk i trzeba użyć noża do tego i trochę się po prostu zniszczyła. No więc ogólnie z drukarki jestem bardzo zadowolony, jak na tą cenę, czyli 850 zł. Jest to, myślę, że jedna z najtańszych drukarek, która drukuje na takim polu roboczym, bo ogólnie są tańsze. Można kupić taniej, ale są to mniejsze drukarki, które pole robocze mają na przykład 8 na 9 na 12 cm, chyba była taka ostatnio. Więc jak na tą cenę, to jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej drukarki i myślę, że jakością dorównuje drukarce nawet za 2000 zł, więc chociaż to jest kwestia tak naprawdę, wszystko zależy od ustawień, od tego jak dobrze złoży się drukarkę i od tego jak dobrze się ją po prostu ustawi, jaki ma się też filament, bo od filamentu jakość wydruku też zależy. I też to co wam mówię, to przyjmijcie to, że ja jestem początkującym dopiero w druku 3D i nie mam dużego doświadczenia, więc te rzeczy, które mówię, mogą też się nie zgadzać z prawdą. Po prostu wyrażam swoją opinię, tak jak ja myślę. I też te ustawienia wszystkie, które wam daję, to nie mówię, że one są dobre, bo drukarkę, tak jak mówię, mam dopiero 3 tygodnie, więc to nie jest dużo i jeszcze mam sporo na pewno do poznania w niej. No ale ogólnie mi się podoba, jest naprawdę bardzo fajna i fajne rzeczy można z niej zrobić, tak jak widzieliście sami, a to zawiasy, a to jakieś takie elementy ze szczegółami. Więc tak naprawdę jak się chce, to można zrobić z niej naprawdę dużo. Projektowałem też już sporo rzeczy, które były mi potrzebne, więc zaprojektowałem w 3D i wydrukowałem. To były dość proste rzeczy, ale takie drukowałem. Więc tak, może powiem teraz jakie problemy największe z tym miałem. Ogólnie złożenie je zajęło mi jakieś 10 godzin. Około 10 godzin ją składałem, to dość długo. Ale wolałem się nie śpieszyć, tylko wolałem ją złożyć dobrze, żeby była dobrze złożona. Później jeszcze całe okoblowanie też to trochę zajęło. Więc całość składałem około 10 godzin. No i tak jak mówiłem, pierwsze testowe wydruki wcześniej wam pokazywałem, wyszły dość dobrze, bo jak patrzyłem na niektórych grupach, ludzie z pierwszymi wydrukami mają takie problemy, że naprawdę ciężko to ogarnąć, a ja miałem bardzo dobre. Największe problemy, jakie z tym miałem,
to ustawienia retrakcji. Dużo walczyłem i nadal walczę z ustawieniami retrakcji. Retrakcja to ustawienie, które definiuje ile filamentu i z jaką prędkością ma być wciągane do głowicy, gdy drukarka przechodzi z jednego punktu do drugiego nie drukując, czyli to po prostu nie drukuje i aby ten filament z głowicy nie wyciekał i na wydruk, tylko został w środku, ustawia się ile ma ekstruder wciągnąć i z jaką prędkością. No i jak ustawię za mało, to są widoczne nitki na wydrukach. Jak ustawię za dużo, to wciągnie go sobie za dużo i później nie będzie miał przy początku po tym przejściu nie będzie miał filamentu, aby zacząć drukować. I to też jest źle. No i trzeba go po prostu dobrze ustawić. I myślę, że już w miarę te ustawienie ogarnąłem, ale to tak naprawdę okaże się, gdy będę więcej drukował, to zobaczymy tak naprawdę, czy jest dobrze ustawione, czy jeszcze nie. A tak to chyba z innymi ustawieniami nie miałem problemów. No na pewno bardzo dużo rzeczy drukowałem na różnych ustawieniach. Bawiłem się temperaturą wydruku, prędkością wydruku, szybkością tam nawiewu, tak? Czy wentylator ma działać w 100%, czy w 50%, czy jak. Prędkością wydruku to mówiłem, wysokością warstwy, bo naprawdę w programie do cięcia jest bardzo dużo różnych ustawień, jak właśnie prędkość, wysokość warstwy, grubość ścianki, procent wypełnienia wydruku, bo one nie są w 100% wypełnione, ale też nie są puste w środku, tylko drukarka tworzy taką siatkę w środku wydruku, która to po prostu usztywnia. I jeszcze masę innych ustawień różnych, dziwnych, które są potrzebne do otrzymania różnej jakości wydruków. I ile trwa taki wydruk? Nie jest to szybka rzecz, bo tak jak mówię, powiedzmy wydruk na wysokość 2 cm, a drukarka kładzie jedną warstwę wysokości 0,2 mm, czyli to trwa naprawdę długo. I taka kostka kalibracyjna, którą wam pokazywałem, ona jest wymiarów 2x2x2 cm i drukuje się około pół godziny. Więc trzeba mieć sporo cierpliwości, żeby wydrukować jakiś większy element. Największą rzecz, jaką drukowałem na razie, to było chyba około 5 godzin. I to były właśnie te nóżki do statywu. One się drukowały 5 albo 5,5 godziny. No więc trochę to niestety trwa. A to też nie była jakaś bardzo duża rzecz. Jak sobie z ciekawości patrzyłem jeszcze przed zakupem drukarki, to kwadrat wielkości 22x24 cm, czyli największe wymiary, jakie mogę uzyskać na tej drukarce, wypełnione w 100%, drukowałby się jakieś chyba 4 miesiące, jak patrzyłem. Oczywiście chyba nikt takiej rzeczy nie będzie drukował, bo po co? I on by ważył chyba z 10 kg, patrzyłem, więc po co? Ale no nie jest to szybka technologia. I chyba, są szybsze technologie, ale nie tak, nie działające w ten sposób jak ta drukarka, czyli są inne technologie, na przykład wytapianie z piasku, są drukarki, są jakieś tam w żywicy drukujące. Ale one działają totalnie na innej zasadzie i w sumie zagłębiałem się w to, ale ta technologia niestety jest powolna i można coś wydrukować szybko, ale mało dokładnie, albo wolno i bardziej dokładnie, więc tych ustawień jest naprawdę masa różnych, dziwnych, więc trochę to trwa. I myślę, że to by było już chyba na tyle w tym odcinku. Myślę, że powiedziałem wszystko. I tak, jeśli chcecie wiedzieć coś więcej o tej drukarce, to możecie zajrzeć w opis. W opisie dam wam wszystkie linki do tych rzeczy drukowanych, do tych rzeczy, które drukowałem do tej drukarki, czyli ta obudowa do naciągania pasków i te inne rzeczy. Wszystkie wam dam w opisie. Drukarkę to Anet A8, to też pewnie macie w opisie, chociaż nie wiem, jak to jeszcze zrobię. I możecie oglądać moje live'y, bo robię live'y na YouTubie, więc zasubskrybujcie, jeżeli nie subskrybujecie, i włączcie powiadomienia, czyli ten dzwoneczek obok subskrypcji, żeby nie przegapić live'ów. Tam czasami projektuję coś do tej drukarki i drukuję. Pokazuję też, jak wygląda wydruk.
Możecie też zalajkować fanpage na Facebooku, bo tam często daję zdjęcia różnych wydruków moich, więc tam też możecie zobaczyć jakość wydruków, bo tutaj nie wiem, czy kamera dobrze ostrość złapała na te wydruki, więc nie wiem, czy dobrze wam to pokazałem, ale na Facebooka możecie wpaść i zobaczyć więcej. No i w opisie macie resztę rzeczy i teraz myślę, że jeszcze zobaczycie pod koniec jakiegoś timelapsa z drukowania jakiejś rzeczy, jeszcze nie wiem jakiej, co i jak, to będziecie mieli najwyżej napis, bo pewnie coś za chwilę wydrukuję jeszcze i przy okazji nagram. No i myślę, że to tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie, za wytrwanie do końca. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie drukarki, to możecie zadawać w komentarzach i albo odpowiem na live'ie, albo zrobię jeszcze jakiś film odnośnie tej drukarki i odpowiem na pytania, czy coś tam jeszcze pokażę. Jeśli podoba wam się taki typ filmów, czyli o drukarkach 3D, a nie tylko o elektronice Arduino czy programowaniu, to możecie zostawić lajka, właśnie komentarz. Jeśli zobaczycie, że wam się to podoba, to może więcej coś będę nagrywał o tej drukarce. No i podsumowując, jestem bardzo zadowolony z zakupu. I dzięki wszystkim. Trzymajcie się, cześć. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live, don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go of it all tonight? Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you'll find you're missing out a last short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live, don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live, don't let it go. Don't let it go. Got one life to live. You've got one life to live. Don't let it go. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight,